Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes. I cóż, zapraszam Was kochani serdecznie na moje nowości perfumowe. Na perfumy, które stosunkowo niedawno kupiłam, przetestowałam i może nie będę wiedziała, co mam o nich powiedzieć, ale to się przekonacie dalej. Zapraszam. Jakiś czas temu testowałam perfumy od Moniki, próbki, które mi przesłała. No i też wtedy w tym filmie powiedziałam Wam, że są perfumy, które bardzo mocno mi się spodobały. To jest Tom Ford Bitter Peach. I no, to tanie perfumy nie są, jak już wiadomo, i bardzo długo się też nosiłam z tym, że no kurczę, żeby one mi się nie popsuły, bo jednak ja mam tyle tych perfum, więc zanim je zużyję, czy one mi się nie popsują, bo takie drogie, to szkoda by było. Ale Monia wtedy do mnie napisała, tak jakby czuła, że ja mam jakiś dylemat, zresztą też w filmach wydaje mi się, że mówiłam o tym. I napisała do mnie wtedy wiadomość prywatną, że My Burberry Black to są perfumy, którymi powinnam się zainteresować, pójść do Sephory, powąchać, sprawdzić, bo są bardzo podobne do właśnie Bitter Peach z Toma Forda. I ja, nie czekając, bo ja, słuchajcie, nie mam czasu za bardzo jeździć po galeriach, może inaczej. Ja nie jestem galeriowa, nie jestem taka zakupowa, ja jestem zakupowa online. I mi jest bardzo ciężko wybrać się na zakupy. Ja jak widzę te tłumy tam tych ludzi i w ogóle to mi się odechciewa wszystkiego. I jak widzę na Sephorze produkty Collect and Click, czy coś takiego, Click and Collect, że po prostu trzeba jechać i odebrać, to ja już tego towaru, tego produktu nie kupię, szukam go gdzie indziej, bo będę musiała jechać i odebrać. Więc postanowiłam kupić 30 ml tych perfum i tak też zrobiłam, tak wyglądają i nie wiem jak na Monice, ale na mnie one absolutnie nie wybrzmiewają nawet w 5% jak Bitter Peach z Toma Forda. Natomiast to jest dosyć słodkie, to są dosyć słodkie perfumy. Ja zaraz wam o nich poczytam może coś, bo tak pomyślałam, że może to będzie też taka fajna forma. Nuty głowy to jest jaśmin, nuty serca to jest róża brzoskwinia i nuty podstawy to jest bursztyn i paczuli. I słuchajcie, tak, głównie, czyli jest brzoskwinia, ale ta brzoskwinia jest bardzo przytłumiona jaśminem i ja dzisiaj nimi pachnę. Ja czuję tu słodycz tej brzoskwini, a nie tak jak w Bitter Peach taką wytrawną brzoskwinię. Tu jest bardziej słodka, bardziej kleista, lepka. To są jednak, bym powiedziała, słodkie perfumy, taka nie czuję tu tego bursztynu, paczuli, nic takiego ostrzejszego, takiego bardziej charakternego, jednak wybija się słodycz i na mnie też, bo ja dzisiaj nimi pachnę i czuję raczej słodycz. I może mam zatkane jeszcze troszkę zatoki, ale czuję. Także te perfumy są dla kobiet, które lubią słodkie perfumy, z tym się muszą liczyć. Nie są one mdłe. Nie są takie mdłe jak na przykład moje Muglera, które dla niektórych potrafią być mdłe, chociaż ja uważam, że one mdłe w ogóle nie są, ale powiedzmy, nie jest to słodka wanilia taka aż lukrowana, która po prostu aż, bo taka słodycz, nie, ale jednak nie jest za słabo przełamana czymś konkretniejszym po prostu, mimo że tutaj w nutach one są wypisane, ale tego czegoś konkretniejszego nie czuć. Z miłą chęcią po niej sięgam, nie powiem, że nie, ale nie jest to Tom Ford Bitter Peach, bynajmniej dla mnie.
Kolejne perfumy to jest w ogóle porażka i mam je, ale nie wiem, co mam z nimi zrobić, może bym je komuś oddała, gdyby lepiej się sprawdzały. To jest Karl Lagerfeld, perfumy Karl Lagerfeld i to są perfumy nijakie. Tu na przykład w tym korku wybrzmiewają na fajne, rześkie, świeże perfumy, które po prostu latem założyć i wyjść. Bardzo fajne perfumy. Na mnie nie pachną w ogóle. I właśnie to jest problem ostatnio ze mną, że ja świeżych perfum nie do końca u siebie czuję i nie wiem, co z nimi mam zrobić, bo tak jak mówię, one są na co dzień, są bardzo rześkie, fajne, naprawdę, ale niestety nie dla mnie. I powiem Wam tylko, co w nich może jest, jakie to są nuty. Cytryna, brzoskwinia, nie czuć, znaczy cytrynę czuć, brzoskwini w ogóle, plumeria, magnolia, róża, ambra, nuty drzewne, piżmo. Czuć tak naprawdę cytrynę z różą, bo są bardzo, tak jak mówię, bardzo mocno świeże. Nie wiem, co to jest plumeria, nie wiem, jak pachnie, więc nie wypowiadam się, ale generalnie no nie mój zapach. W sensie zapach mój, ale ja go nie czuję na sobie w ogóle, to po co używać. Kolejne perfumy, które, słuchajcie, dostałam próbkę. Opowiem Wam o nich, bo dostałam do nich próbkę, od Notino próbkę ich, do jakiejś tam przesyłki. I słuchajcie, to są Dolce & Gabbana, Q by Dolce & Gabbana i to są bardzo jednowymiarowe perfumy, bo to są tak naprawdę lemon, cedr i sherry, chociaż tutaj oni wypisują na różnych stronach, że to jest cytryna, pomarańcza, jaśmin, wiśnia, heliotrop, drzewo cedrowe, piżmo. To tak jakby i tak czuć tylko te cytryny, wiśnie, drzewo cedrowe i te perfumy są boskie. Ja je poczułam na sobie i po prostu stwierdziłam, że ja je muszę mieć. One są boskie. To są perfumy bardzo jednowymiarowe. To są perfumy, które tak wędruje ta cytryna, wiśnia, drzewo sandałowe. Czasem się te drzewo sandałowe mocno dosyć wybija, ale jednak czuć, że na niej leży ta cytryna i wiśnia na nim. One są dosyć wytrawne. To jest cytryna w czystej postaci, wiśnia w takiej jakby niesyntetycznej, takiej jakby naturalnej, jakbyście poszli i poczuli. Tu dokładnie to tak czuć. Cytryna wręcz mam wrażenie, że bardziej leży na liściach mięty, takich nieroztartych liściach mięty i jest taka właśnie świeża bardzo przez to. Bardzo fajnie się układają na skórze, są bardzo intensywne, bardzo długotrwałe. Naprawdę te perfumy zrobiły na mnie wrażenie. Ja Dolce & Gabbana bardzo lubię, bardzo cenię tę firmę za trwałość perfum, za zapachy. No, on jest niesamowity. Te perfumy są niesamowite, nie są w ogóle słodkie, nie są do końca też świeże. Są takie na pograniczu takich wręcz bym powiedziała wytrawnych perfum, ale myślę, że większości mogą się spodobać, bo ta wytrawność nie jest alkoholowa, tylko jest taka rześka i naturalna. Podkreślam słowo naturalna, dlatego że naprawdę tak jakbyście czuli żywą tą cytrynę i te wiśnie. To jest tak, te perfumy są fenomenalne, naprawdę i nigdy w życiu ich nie znałam. Cieszę się, że ta próbka do mnie dotarła. Kolejne, słuchajcie, perfumy, które sobie zafundowałam, o których też mówiłam, że coraz bardziej chciałabym poznawać tę markę, to są perfumy Guerlain i to z tej serii Aqua Allegoria. Ja mam akurat Nettare di Sole. I to są perfumy, które są w otwarciu, mają kwiat pomarańczy, nuty wodne, kalabryjska bergamotka, centralne, słoneczne, notatki słoneczne, magnolia, jaśmin, sambak, róża i na końcu ma miód. I powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy sobie kiedykolwiek wyobrażaliście, jak może pachnieć słońce.
ale wydaje mi się, że słońce pachnie nam kwiatami różnego rodzaju, słonecznikami, że jakby my bardzo, nasz mózg słońce utożsamia z zapachami drzew, liści i tak dalej, nie? I tak ja sobie to tłumaczę, ponieważ jak ja je wącham i mam je na sobie, to jakbym była w słoneczny dzień na słońcu, leżała po prostu do góry i czuła te słońce. Tak czuję te perfumy. One są niesamowicie piękne, niesamowicie przywołujące lato, niesamowicie bardzo dobrze Was nastrajające. Tak, to są właśnie, tak jak ja mówię, utożsamianie, są nuty wodne, które też czuć. Te notatki słoneczne, to jest napisane na fragrantice, notatki słoneczne. Nie wiem co to są notatki słoneczne, ale po prostu tak jakby właśnie fragment słońca wzięli do tych perfum. I to jest coś pięknego. Naprawdę, jak je noszę, są bardzo pozytywne. To jest bardzo pozytywnie nastrajająca buteleczka perfum Nettare di Sole petardzioszka. Dalej słuchajcie, to jest najbardziej znane według mnie perfumy. Poczekajcie, bo wstążka mi się rozwaliła. To są dla mnie najbardziej znane perfumy i to są, słuchajcie, Victoria's Secret Bombshell i to jest woda perfumowana. Ja Wam wspominałam w którymś filmie, ale tak naprawdę tylko je tak pokazałam, nic o nich nie opowiedziałam. Dlaczego ja postanowiłam je mieć? Poczułam i zapytałam dziewczynę, czym tak pachnie. I ona właśnie powiedziała, że tym Bombshell. I ja ich wcześniej nie kupowałam, dlatego że to są takie kwiatowe bardzo perfumy. I to są bardzo kwiatowe perfumy. Ja może tak aż za takimi kwiatowymi nie przepadam, ale za tymi przepadam bardzo. Uważam, że to jest kwiaty 300% kobiece, bardzo kobiece. To jest coś, wręcz każda kobieta moim zdaniem się z tymi perfumami utożsami, dlatego pewnie są tak popularne. Może to jest trochę niefajne, że tak wszyscy też nimi pachną i tak dużo jest tego wszędzie, no ale ja mam perfumy unikatowe, którymi nikt prawie nie pachnie, więc jak mam ochotę na coś być wyjątkowa, to też mam taką możliwość, ale jak mam ochotę po prostu przepięknie cały dzień pachnieć, to Wam serdecznie polecam Bombshell. Jeżeli jeszcze ktoś się z nimi nie zapoznał i nigdy ich nie miał, to są czysto kwiatowe, ale nie nudne perfumy, tylko bardzo, bardzo sfeminizowane. Tak naprawdę ja nigdy tak chyba kobiecych perfum nie poznałam, jak właśnie Victoria's Secret Bombshell. Dobrze, a jeżeli chcecie wiedzieć jeszcze, jakie ma nuty, to zaraz Wam powiem. Uważane są za owocowo-kwiatowe. Marakuja, ananas, truskawka, mandarynka, piwonia, czerwone owoce, jaśmin, orchidea, konwalia, piżmo, mech, drzewo. I uwierzcie mi, że ta mieszanka właśnie tych owoców z tymi kwiatami powoduje, że te kwiaty się wybijają bardziej, bo naprawdę czuć kwiatowość tych perfum, nie do końca owoce dodają jakby w tle takiego poczucia, że te perfumy są zjadliwe przez to, że są kwiatowe. Przynajmniej dla osób, które tak aż kwiatowych perfum nie lubią, to one są zjadliwe właśnie przez dodatek tych owoców dla każdego, uwierzcie mi. Słuchajcie, Pumba przyszedł. Jest ze mną moja Pumpcia kochana. Przyszedł, bo jest mu smutno, tak kochanie? No tak, jest ci smutno, myszko. No tak. Mamusia mówi o perfumach, wiesz? Teraz. Mamusia mówi o perfumach. Słuchajcie, kolejne perfumy to sobie odkupiłam tak naprawdę. Kiedyś bardzo je z przyjaciółką uwielbiałyśmy. Powstało tych perfum wiele flankerów i to są perfumy Calvina Kleina Euphoria. Podstawowa wersja. To są perfumy owocowe, kwiatowe też, z orientalną nutą i czuć tę orientalność w nich.
Dlatego ja postanowiłam właśnie je kupić. Co to myszeczko moja? Tak chyba będę teraz gadać właśnie z Wami. Dlatego postanowiłam sobie je kupić. I kupiłam 15 ml, tylko bardzo małe, po to, żeby wspomnienia czasem jakieś takie fajne wróciły. Po to się też kupuje perfumy, nie? Bo mamy z nimi jakieś skojarzenie. Myszko moja. No. Mamy z nimi jakieś, słuchajcie, skojarzenia. I w związku z tym ja sobie je odkupiłam. To są perfumy, które są bardzo... Nie wiem, czy on lubi perfumy. Które są bardzo... One tak jakby mają czuć, że to jest jakiś kwiat złączony z owocem, ale ta orientalność mocniej wybija się niż właśnie te owoce i kwiaty. To są takie perfumy, ogólnie na dzień bardziej i też niektórzy stosują je na różne okazje, ale dla mnie to są taki dzieniaczek, ale to co muszę Wam też powiedzieć, to one są bardzo trwałe. Jeszcze nie powiedziałam Wam, że Victoria's Secret wbrew pozorom, mimo że to jest taki owocowy, kwiatowy, świeży w sumie zapach, są bardzo ultra trwałe, calusieńki dzień wytrzymują na mnie. A właśnie te też, chociaż nie tak trwałe jak Bombshell, muszę przyznać. Także jeżeli chodzi o Calvina Kleina, to jest mój powrót do wspomnień po prostu. Kolejnym, słuchajcie, zapachem, który odkupiłam, to jest zapach, który ja sobie odkupiłam, ponieważ mi się skończył, a jak zaczęłam kręcić te filmy o perfumach i robić tę moją kolekcję Królestwo Perfumowe, to już ich nie miałam, ale ciągle o nich myślałam. One są wyjątkowe i to jest Givenchy Ange Eau de Mont, ale Le Secret. Ponieważ ta wersja czarna, czyli podstawowa bez Le Secret, dla mnie są obrzydliwe, są ciężkie, obrzydliwe są. Ble. Natomiast te są po prostu przecudowne. No, co myszko? Czy ty chcesz iść się wysikać gdzieś? Sorry, pójdę z nim się wysikać, dobra? Słuchajcie, moje filmy teraz tak będą właśnie wyglądały. Ja nic nie poradzę na to. Pumba jest teraz najważniejszy, nie? W ogóle to narobił w pokoju, dlatego przyszedł, bo wie, że tak nie można. Często się chowa, ale często przychodzi i się przyznaje, więc właśnie. Mówiłam o tych perfumach Ange Eau de Mont, Givenchy Le Secret. I słuchajcie, one mają tak w głowie żurawinę, w sercu herbatę jaśmin i podstawa jasne drzewo. I to wszystko. I to są perfumy bardzo aromatyczne. Ale nie aromatyczne pod takim kątem, że to są perfumy jakieś przyprawowe. One są po prostu aromatyczne przez te jaśmin i jasne drzewo. Tu nie czuć za bardzo żurawiny, chociaż ta żurawina musi tu coś robić dobrego, bo one mimo wszystko wydają się być świeże. Ta herbata może dodaje tej świeżości, też nie jest napisane jaka to jest herbata, ale ja je bardzo lubię, bardzo za nimi tęskniłam i stwierdziłam, że tak, że chcę je mieć, no i odkupiłam sobie flakon, więc jeżeli odkupuję sobie jakieś perfumy, to znaczy, że naprawdę je lubię i one są inne niż wszystkie. W ogóle Givenchy robi takie perfumy inne niż wszystkie. Tak samo jest z L'Entour D, tak samo jest z Irresistible. To są perfumy inne niż wszystkie. Inne nuty tam znajdziecie, inną kombinację tych nut. To jest wszystko tak fajnie zawsze pomieszane i zrobione, że wydaje mi się, że to jest i świeże, i konkretne, i charakterne. Jeżeli ktoś Givenchy jeszcze nie próbował i próbował na przykład Ange Eau de Mont i stwierdził, że Boże ochyctwo i Le Secret przez to nie kupi, to są dwa różne zapachy. Tego w ogóle się nie da porównać, więc ja zachęcam do tego Le Secret, bo uwierzcie mi, że możecie się zakochać w tych perfumach.
Także odkupiłam te. Dobra, słuchajcie, nie trzymam Was w niepewności, teraz jeszcze wezmę perfumy, które mam z Toma Forda i zaczniemy od perfum Byte Peach, które nie wytrzymałam i jednak kupiłam. No bo tak jak mówię, nie znam takiego zapachu i to jest fajnie, dlatego że ogólnie nawet nie wiedziałam, że w tylu perfumach brzoskwinia występuje, bo jak widzicie i w Karlu Lagerfeldzie występuje i właśnie w My Burberry występuje brzoskwinia. Brzoskwinia też występują z tego co wiem w tej Nectar di Sole, ale one nie są tak w czystej postaci podane, tylko są jakimś takim akcentem, który coś jeszcze do tego zapachu może nakierowuje go w innym kierunku, ale nie czuć tej brzoskwini jako brzoskwini. Tu poczujecie brzoskwinię. Jeżeli lubicie na przykład nektarynki czy brzoskwinie w domu, które przekroicie, one Wam pachną, to właśnie to jest taki zapach, tylko że to jest taki zapach troszkę z jakimś delikatnym dymkiem, z jakąś taką delikatną wytrawnością, jakimś takim delikatnym. One nie są słodkie, one są brzoskwiniowo po prostu gorzkie, takie, ale wiecie co, ja nie lubię goryczy, ogólnie ani w smaku, ani, chociaż uważam, że gorycz jest w Versace Noir, natomiast tu jest zupełnie inna gorycz. To jest taka gorycz, która podnosi brzoskwinię na wyższy level, która jeszcze dodaje jej jeszcze piękniejszego zapachu. I przez to, no po prostu te perfumy, nie dosyć, że są bardzo trwałe, to robią mi dzień. Nie takie oczywiście jak moje Muglera Angel Nova, ale robią mi dzień. Robi mi też dzień, jeżeli chcę się czuć jak w słońcu, Guerlain. Naprawdę to są wszystko, co Wam pokazuję. Oprócz, słuchajcie, Karla Lagerfelda, większość tych perfum, które Wam teraz pokazuję, to są właśnie perfumy, które robią mi dzień, bo są bardzo trwałe na mnie, co jest dla mnie kluczowe. Wręcz muszą perfumy na mnie wytrzymywać cały dzień. Po prostu muszą. I te czuję non-stop. Są przepiękne, naprawdę. Jeżeli macie hajs, to serdecznie polecam. I drugie perfumy Toma Forda, słuchajcie, a jeżeli jeszcze chcecie wiedzieć, co tu jest, to Wam powiem, bo to one są opisywane jako orientalno-waniliowe i to jest brzoskwinia, czerwona pomarańcza, kardamon i ten kardamon właśnie chyba podnosi te pomarańcze, te brzoskwinie. Heliotrop, rum, koniak, wytrawność alkoholowa, tak, też ją czuję, dawana, jaśmin. Liść indonezyjski, paczuli, wanilia, drzewo sandałowe, fasolka tonka, benzoes, drewno kaszmirowe, styrax, labdanum, wetyweria. Dużo syntetyków, wydaje mi się, ale nie czuć tego absolutnie. Nie czuć, że te perfumy są w jakimkolwiek stopniu syntetyczne. I drugie to jest Lost Cherry i są bardzo podobne, jeżeli chodzi o to, że i w tym Byte Peach czuć te brzoskwinie z nazwy, a tu czuć te sherry z nazwy, wiśnie. Z tym, że one są jednowymiarowe i tu czuć tylko wiśnie i jakby nie ma tu niczego więcej odkrywczego. One się jakoś przepięknie nie układają wcale na skórze. Nie wiem, wydaje mi się, że troszeczkę przekombinowałam z tymi perfumami, bo oczywiście są obrzydliwie drogie, ale tu jest tak, likier, wiśnia, migdały, wiśnia, róża turecka, jaśmin, śliwka, balsam peruwiański, fasolka tonka, drzewo sandałowe, wetyweria, cedr, benzoina, cynamon, goździki, paczuli, wanilia. No i ja czuję tylko te wiśnie. Może dlatego, że ona jest tu 2 razy. I w sercu, i w głowie. To jest, słuchajcie, likier z wiśnią. I tylko tyle czuć. Dokładnie. Likier z wiśnią. Ogólnie to jest jednym słowem tylko, słuchajcie, do powiedzenia Wam, jak te perfumy pachną.
Kiedyś były bardzo popularne czekoladki z likierem w środku i wiśnią. I dosłownie, jakie się przegryzało, to ten środek miał taki specyficzny zapach, właśnie likierowo-wiśniowy, taka mieszanka. To było pyszne w ogóle też. To jest dosłownie to w butelce. Dosłownie to w butelce. Także jakbyście się oblali tymi cukierkami, chodzili i nimi pachnili. No to ja nie wiem, jak lubicie, znaczy... Ale ja czuję tylko to, one nie progresują, czasami lubię jednak jak one progresują jeszcze, nie? Dostałam też taką, słuchajcie, próbkę Sea, miałam Sea czerwone, które bardzo lubiłam, ale ta podstawowa wersja też mi bardzo się podoba. To są dosyć słodkie perfumy, słuchajcie. Natomiast dostałam je, nie pamiętam, do jakiejś paczki, z czego nie pamiętam. One są słodkie, są bardzo... czuję jakby, aż sprawdzę, bo jakąś taką a la truskawkę czy coś w tym stylu, muszę zaraz do niego, słuchajcie, iść, bo nie wiem co on tam wyprawia, chociaż on jest grzeczny generalnie dzisiaj bardzo. Pumba! 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 No, coś już przeskrobał. Idę do niego. Bawi się swoimi zabawkami, nie jest źle, słuchajcie. Armani Sea to są porzeczki, właśnie te porzeczki czuć. Tak, to są te porzeczki. To są porzeczki położone na wanilii. Czy tu jest wanilia? Jest. Dokładnie. I to czuć. Porzeczki położone na wanilii. Jest frezja, róża, patchouli, piżmo, orkanox. Nie czuć absolutnie i bergamotka. Nie czuć absolutnie frezji ani róży. Głównie te porzeczki, przepiękny zapach porzeczek położonych na wanilii, czyli takie dosyć słodkie, ale wiecie co, te porzeczki powodują, że one są, to jest słodkość świeża, taka nie przeszkadzająca, mam wrażenie, nikomu. Bardzo fajne perfumy w ogóle Sea Armaniego. Myślę, że jak to się skończy, tego jest dosyć dużo tu, słuchajcie, to myślę, że z chęcią kupię, bo Armaniego perfumy też bardzo lubię, uważam, że są bardzo trwałe. I przejdziemy teraz przez Muglera, ponieważ kupiłam dwa zapachy. Kupiłam 10 ml Angel Intense, no bo pomyślałam sobie, no dobra, to zobaczmy, mam Angel ten standardowy, Angel Nowa i właśnie wyszedł Angel Intense i myślę, dobra, wezmę ten Angel Intense i go sprawdzę. On jest oczywiście totalnie inny niż tamte. Angel standardowy jest taki przyprawowy, konkretny. Angel Nowa jest bardzo słodką maliną. Ten on jest przepiękny, nie zrozumcie mnie źle. Jest przepiękny, ale nie utrzymuje się u mnie. Mugler, który się u mnie nie utrzymuje, nie wiem dlaczego. I słuchajcie, on pachnie jak... W ogóle zobaczę, jakie ma nuty, bo zastanawia mnie to, bo on pachnie jak pewne kosmetyki w latach 90. Różowy pieprz, liang liang, kwiat pomarańczy, jaśmin, drzewo sandała, amber extreme, bourbon vanilla. Może to jest ten bourbon vanilla. To mi przywodzi takie, kiedyś były kosmetyki, które dokładnie tak pachniały. To były kosmetyki do pielęgnacji ciała, pamiętam. To jest bardzo przyjemny zapach i tak bym powiedziała, że to jest bourbon połączony z wanilią i tamtego liang liang na pewno nie czuć. Chociaż ja uwielbiam zapach liang liang, ale tu nie czuć. I nie czuć różowego pieprzu, który czuć w pierwszej wersji Angela, ale tu już nie. I są to takie, to jest Angel Elixir w ogóle. One tak się nazywają. One nawet z tego już się ulatniają. Nie wiem, dlaczego nie mają żadnej trwałości. Może dlatego, że no jest tu drzewo sandałowe. Nie mam pojęcia. One nie mają naprawdę trwałości. Fajnie się jakby na skórze ewoluują, bo one z tego bourbona, słuchajcie, przechodzą trochę w ten kwiat pomarańczy.
Tak, zaczynają właśnie tak ewoluować, ale ich trwałość mnie po prostu bardzo zasmuciła. No i drugie, jakie sobie kupiłam, to z Aura Muglera. To jest wersja Sensuel, z tego co kojarzę i pamiętam dobrze. I to są perfumy, które kiedyś miałam próbkę, więc wiedziałam, że je lubię i że mi się podobają. Dlatego też postanowiłam, że chcę je mieć, dlatego że też ta aura podstawowa, w ogóle taka zielona, zniknęła, jej już nie ma. Została wycofana, więc śpieszyłam się z tą aurą, bo sobie pomyślałam, że skoro podstawa zniknęła, to może flankery też znikną. To jest bardzo owocowy zapach, bardzo dobrze się na mnie utrzymujący. To są perfumy, które świetnie... O Jezu, naprawdę, one są tak przyjemne, ale chcę Wam powiedzieć w ogóle, jaki one mają skład, bo aż też, wiecie co, teraz z ciekawości sama nawet chcę to sobie zobaczyć. Nie, no widzę, że zielona aura jeszcze gdzieś jest do kupienia, ale generalnie było tak, że nie można było w ogóle jej kupić. I jest gardenia, cynamonowe liściem, nuty zielone, białe, piżmo, drzewo sandałowe. Nuty zielone bardzo czuć. Jest pełno nut zielonych, bym wręcz powiedziała. One są uważane, słuchajcie, za orientalno-waniliowe, a wanilii tu nie ma i wanilii tu nie czuć. Nie ma tu nic słodkiego. Tu jest orient, ale to są te zielone na czymś takim owocowym położone. Natomiast tu owocowego niczego nie ma. Może chodzi o to, że w tych nutach zielonych też jest coś, jakiś zielony owoc na przykład. Bo naprawdę czuć pewien rodzaj jabłka połączone z kwiatami, z jakimiś takimi zielonymi liśćmi, jakichś takich... Nie no, słuchajcie, naprawdę. One przepięknie pachną, bardzo je lubię i bardzo się cieszę. Ja w Muglera idę w ciemno, jak wiecie, bo naprawdę jest to dla mnie marka niesamowita, z tym, że te po prostu nie wiem dlaczego są przepiękne, ale nie wyczuwa ich mój nos tak przez cały dzień. Dobra, i przejdziemy teraz do Diora. Bo jak kupowałam tę paletkę, to mówiłam Wam, że dostałam próbkę perfum i dostałam jedną taką, to taka sowita próbka i oprócz tego jeszcze takie dwie próbki. I o ile to zostało mi jeszcze Eau Noir i o nich Wam na razie jeszcze nic nie powiem, bo raz tylko je użyłam, więc co mogę powiedzieć, to L'Eau d'Argent już Wam mówiłam o nich i zaraz Wam pokażę. Natomiast to są Eden Rock, to są w ogóle perfumy, słuchajcie, to jest Eden Rock, tak. To są w ogóle perfumy, które są dostępne tylko w Diora, czyli możecie iść do butiku Diora bądź na stronie Diora kupić. To nie są perfumy dostępne ogólnie. To są bardzo świeże perfumy. Ultra świeże. Oczywiście cały dzień się na mnie utrzymują, ale są bardzo, bardzo, bardzo świeże. Z odrobiną jakiejś takiej kwaskowatości limonki i grejpfruta, coś takiego, słuchajcie, bardzo świeże, bardzo fajne. Natomiast dostałam, i to już na shortsach było, od Wojtka, te perfumy L'Eau d'Argent, w których ja się zakochałam na zabój. I powiem Wam tak, on mówi, że same kupowanie w tym butiku Diora to jest coś niesamowitego. Panie tam bardzo fajnie go obsłużyły, bo on poszedł i tylko na telefonie pokazał, że szuka tego i one zaczęły mu pomagać. To w ogóle sama buteleczka, był w ogóle w szoku i mówi do mnie, zobacz co wymyślili. Otwieranie go to jest, słuchajcie, takie wykręcenie, wyciągnięcie i jak wkładacie, to on się sam zakręca. Czyli tak, po prostu puszczacie i on się sam zakręca. Przepraszam.
Także magnes jest w jakiś sposób taki innowacyjny dosyć zrobiony. I co tu jest? Ogólnie jeszcze Wam powiem, że te perfumy są damsko-męskie. I jest tak, irys, cyprys, jagoda jałowca, mirra, paczula, nuty drzewne, miód, wanilia, bursztyn, żywice, piżmo, skóra. I one są tak skomponowane, że te nuty, które macie w bazie, czujecie je, czyli to są takie konkretne nuty bursztynu, żywicy, skóry, ale one są tak ze sobą połączone tym irysem i cyprysem, że ja na przykład tu czuję taki jałowiec, słodki jałowiec, czyli ten miód się, jakby ten miód dodaje takiej słodkości temu jałowcowi. Nie wiem, jak Wam mam to określić. Bardzo mocno wybijają się nuty, które są w bazie, ale w sposób tak piękny i tak pobudzający zmysły, że ja jak się perfumuję tymi perfumami, to ja jestem po prostu w szoku, jak one są piękne. Ja się czuję cały dzień fantastycznie. No, tak, właśnie ta słodycz przykrywa trochę tą gorycz bursztynu i skóry, tą taką szorstkość tego zapachu, a cyprys dodaje świeżości, bo on ogólnie nie należy do zapachów świeżych, ale nie należy też do zapachów słodkich, absolutnie. To jest wszystko tak wyważone, skoncentrowane, to jest taki zapach, który tu chodzi po Waszej skórze, on tak przechodzi, przenosi się i ciągle wpada Wam w nos, ale to jest tak przefantastyczny zapach, mówię Wam, tak się w nim zakochałam, że mogłabym chyba o nim godzinami opowiadać. Jest coś pięknego. Opakowanie same w sobie, nawet ta puszka czy kartonik, w który to wchodzi, też jest piękne. Dobrze, słuchajcie, przeszliśmy przez wszystkie moje najnowsze perfumy. Troszeczkę się tego, musicie przyznać, uzbierało. No ale to tak stosunkowo kupowałam, nie robiłam żadnego filmu i w sumie wyszło, że pewnie film trochę długi wyjdzie, może go jakoś potnę albo nie wiem jeszcze. Co, kochani, dajcie mi znać, czy któreś perfumy macie, czy któreś Wam się też bardzo podobają, może mieliście próbkę i się zastanawialiście nad nimi, dajcie mi koniecznie znać, a ja kończę na dzisiaj i zapraszam Was na kolejne moje filmy. Buziaczki, kochani!